Wycieczkę zaczynamy na parkingu w Ustrzykach Górnych. Wchodzimy na czerwony szlak i trzymamy się go przez najbliższe 2,5 godziny. Przechodzimy przez potok Rzeczycę i od razu zaczynamy podejście na Połoninę. Z początku nieduże nachylenie robi się coraz bardziej strome, co sprawia, że pojawiają się nasze ulubione schody. Po niecałej godzinie wychodzimy z lasu i przed naszymi oczami ukazuje się pierwszy cel naszej wędrówki – Połonina Caryńska. Połonina z języka rusińskiego to płonina, oznacza miejsce płone, czyli puste i nieużyteczne. Nazwa zaś tej połoniny pochodzi od nieistniejącej już leżącej u jej stóp wsi caryńskie. Charakterystyczne dla tego regionu miejsca zatłoczone dzisiaj przez turystów, przed wojną znacznie bardziej rozległe, oblegane przez bydło i owce oraz towarzyszących im pasterzy. To oni dawno temu poszerzali Połoniny przez karczowanie i wypalanie lasów pod wypas zwierzyny. Po wspomnianych w poprzednim filmie Starnicy wysiedleniach las powoli zaczął przejmować nieużytki. Ciekawą różnicą między Tatrami a Bieszczadami jest też to, że nie występuje tutaj pasmo kosodrzewiny. Od razu z lasów, głównie bukowych, krajobraz przechodzi w Połoniny. Po krótkim odpoczynku przy rozejściu szlaku na schronisko Koliba idziemy dalej na najwyższy punkt Połoniny – Kruchle Wierch. Długość czerwonego szlaku, którym idziemy po samej Połoninie, to prawie 4 km. Odcinek ten jest prosty do przejścia. Przemieszczamy się szeroką granią o łagodnych zboczach, a spędzona na marszu godzina szybko mija, oferując nam po drodze wspaniałe widoki na wiele bieszczadzkich szczytów. Po dojściu na szczyt Kruchlego Wierchu robimy szybki rzut oka na zachodnią część Bieszczadów i wracamy do rozejścia szlaków na Przełęcz Wyżniańską. Po zejściu z Połoniny od razu wchodzimy do lasu. Na początku idziemy trochę zniszczonym szlakiem, ze schodów tu niewiele zostało, ale za to na stromym zboczu możemy przytrzymać się poręczy. Niżej jest już znacznie lepiej, po ułożonych kamiennych schodach dochodzimy do przełęczy.
Przechodzimy przez drogę, mijamy wejście do parku i po 20 minutach dochodzimy do schroniska pod Małą Rawką. Tutaj nabieramy sił przed stromym i męczącym podejściem na szczyt. Po wejściu na Małą Rawkę kierujemy się żółtym szlakiem w stronę Wielkiej Rawki. Odcinek ten jest niewymagający, idziemy niemal po płaskim, mijając po drodze tylko jedno niewielkie podejście, które wyprowadza nas już na samą szczytową połoninę. Mijamy wierzchołek z charakterystycznym betonowym słupem, który jest dawnym znakiem geodezyjnym. Dochodzimy do rozejścia szlaków, kierujemy się w prawo niebieskim szlakiem na Krzemieniec. Po chwili znajdujemy się na granicy polsko-ukraińskiej. Szlak przez pierwszą połowę wiedzie w dół, a następnie znowu w górę. Po około 40 minutach dochodzimy do Krzemieńca, gdzie tuż za jego wierzchołkiem znajduje się trójstyk granic polskiej, słowackiej i ukraińskiej. Miejsce to jest oznaczone granitowym obeliskiem z wyrytą nazwą szczytu w 3 językach. Jak już jesteśmy przy temacie granic, w Bieszczadach dobrze jest wyłączyć roaming w telefonie. W wielu miejscach, nawet oddalonych od granicy jak Ternica, telefony przełączały się nam na sieć ukraińską. Cena za krótką rozmowę może tak nie zaboli, bo za minutę połączenia do Polski zapłacimy około 5 zł, to już za transfer danych możemy słono zapłacić. Cena 1 MB to około 30 zł, więc aktualizująca się w tle mała 50 MB aplikacja może nas kosztować około 1500 zł. Wracamy tym samym szlakiem na Wielką Rawkę i trzymając się dalej niebieskiego zaczynamy schodzenie. Szlak po chwili chowa się w lesie i tak pozostaje aż do zejścia na parking. Pierwsza połowa odcinka jest dość stroma, towarzyszą nam schody i poręcze. W drugiej części szlak znacznie się wypłaszcza i tak dochodzimy do parkingu, ale nie jest to jeszcze ten, z którego startowaliśmy. Zostaje nam jeszcze najmniej atrakcyjna część trasy,
czyli półgodzinny marsz dość ruchliwą, pozbawioną chodnika asfaltową drogą. Cała trasa zajęła nam około 7 godzin i przeszliśmy ponad 23 km. Wszystkie niezbędne informacje o trasie umieszczam w opisie filmu.